Jeszcze chwilę. Halo? Dzień dobry, taka dziwna sytuacja. Ja stoję tutaj pod bramą, a nikogo nie ma w warsztacie. Tak, już idę. Jak tu pięknie i wspaniale. Patrzcie to, co sobie kupiłem. Hehehe, ale fajne, nie? 40. Halo? Dzień dobry. Spawaniem. Tak, zajmuję się spawaniem. Halo? Co jest? Dobra, nieważne. Aktualnie w moim warsztacie znajduje się bardzo dużo karterów, dlatego jest to główne zadanie, czyli naprawa uszkodzonych karterów. Taką naprawę zaczynamy od dokładnego oczyszczenia naszego odlewu. Za pomocą, w tym przypadku, frezu. Można to zrobić szlifierką. Ja używam maski spawalniczej z nawiewem, czyli tutaj mamy filtry w środku. Ciągnie mi powietrze zza pleców i wypycha je mi w masce, tak żebym miał świeżo przefiltrowane powietrze i mógłbym nim oddychać. Włączam sobie. No i chodzi. Rękawice mam tutaj z koziej skóry, już troszeczkę przeżyły, ale jeszcze trochę pociągną. Na samym początku obspawuję mniej więcej miejsce, które regenerujemy, ponieważ usuwamy większość tlenków, ustawiamy to za pomocą balansu. Spawarki mają takie ustawienie, że ustawiasz balans w spawarkach acedo aluminium i usuwasz większość tlenków, następnie usuwa się tą warstwę tlenków, która wyszła na wierzch za pomocą frezu i spawa się już na gotowo. Następną fazą, jaka następuje, jest to obróbka, czyli nadanie pewnej gładkości oraz pewnego kształtu strukturze, którą stworzyliśmy, bo najczęściej jest po prostu taki aluminiowy glut, który się po prostu połączył z materiałem równo i trzeba mniej więcej nadać kształt, nawiercić otwór, albo często też nagwintować. I tak to wygląda. Tutaj jeszcze się wygładzi za chwilę, ale zobaczymy. Zrobię teraz otwór, taki jak powinien być. Tutaj są otwory bez gwintów. Robię otwór i zobaczę, jak będzie pasować. Przymierzymy z innym karterem. Mniej więcej coś takiego. Tu jeszcze trzeba będzie doszlifować. O. Więc robimy otwór. Szlifujemy. Ja jeszcze muszę to założyć na tulejki. Kartę z tulejkami muszę znaleźć. Automatycznym punktakiem punktuję sobie miejsce, w którym będzie wiercone. Hej, Kacper! Co? Czym ty się tak właściwie zajmujesz? Ja zajmuję się rozwiązywaniem wszystkich problemów. Tak? Ja mam problem z chłopakiem. I co, mu przyspawać? Nie. Dłuższe życie twoich odlewów to, Kacper? A teraz zobaczcie, jak to wygląda z mojej perspektywy. Coś, czego nie lubię, są te igiełki aluminiowe, jak się frezuje. One często wchodzą w skarpetki, potem się wbijają w skórę. Dosłownie to tak boli, jakby igła was przebijała. Dlatego jest to rzecz, której bardzo nie lubię. Zwykle noszę fartuch. A chciałem to wam to pokazać bardziej, jak to wygląda. To jest teraz wszędzie. No i żeby się tego pozbyć, to trzeba albo to szczepnąć, albo odkurzaczem, albo jakoś tam pod wodą, żeby to się zmyło, chociaż wiadomo, że aluminium się nie rozpuści, będzie cały czas. Dopiero wyczujecie to, jak będzie was boleć. Jutro myślę, że sobie pospalamy resztę karterów i jakieś zlecenia inne porobimy, a dzisiaj trzeba zrobić to na klienta, który przyjdzie jutro mi to dać. Jest już tutaj wyfrezowane, teraz trzeba odtłuścić acetonem.
Teraz oczywiście jest powód, dla którego wam to pokazuję. Mamy aceton i mam zmywacz do hamulcy. Jeśli używamy acetonu, ponieważ aceton szybko odparowuje, nie tworzy jakichś trwałych chemicznych związków związanych z temperaturą, bo nie wiem czy wiecie, ale spawanie przy jakichś substancjach albo tłuszczach może powodować powstanie różnych węglowodorów, przez co może nas to nawet zabić. Właśnie dlatego mam tutaj zmywacz do hamulcy. Niepozorny, bardzo przydatny w warsztatach samochodowym, ale przy spawaniu jest to, może być nawet wyrok śmierci, ponieważ jeśli spryskamy taki element i zaczniemy na nim spawać, zmywacze z chlorem mają w sobie, no zmywacze niektóre te starsze, już raczej się odchodzi już od chloru, mają właśnie ten chlor w sobie i podczas spawania wytwarza się fosgen, czyli bardzo toksyczny związek, który był używany podczas I wojny światowej jako gaz, broń, był używany jako gaz bojowy. Był to gaz bojowy, który pachnie mniej więcej jak skoszona trawa, tak mniej więcej. Osobiście nigdy tego nie czułem. I bardzo szybko potrafi osiąść w płucach i jakieś uszkadzać te pęcherzyki płucne, przez co spowoduje sklejenie się płuc, a potem śmierć. Objawy nie są wykrywalne od razu. Możecie być nawet kilka godzin się dobrze czuć i nagle podczas snu, bum, nie możecie oddychać i dusicie się. No, taka ciekawostka. Spoiwo dobieramy oczywiście do materiału. Tutaj mamy aluminium o 12% zawartości krzemu i właśnie dlatego używamy takiego drutu, takiego spoiwa. 4047 jest to właśnie AlSi12, krzem 12%, czyli łączymy każdy materiał, każdy metal ma jakieś tam połączenie, może być to nawet czysty materiał, a najczęściej są domieszki jakichś tam pierwiastków po to, żeby był wytrzymalszy i zawsze dobieramy spoiwo, którym będziemy naprawiać do takiego samego stanu, takie samo spoiwo, jakiego wykonany jest dany metal. Tu za chwilę wyrównam. Tak to wygląda. Myślę, że bardzo fajnie. Prawie jak tutaj. Śruba przez to przejdzie, bo tylko przechodzi przez to śruba. O. Jeszcze tutaj mogę tylko szlifierką dojechać trochę. No i bardzo ładnie. Tu wchodzi sobie śruba. Tak to wygląda. Tutaj z tej strony wchodzi śruba. I weź teraz tutaj znajdź odpowiednią śrubę. O, chyba będzie pasować. Nie pasuje. Za mały rozmiar. Tu jakoś jest. Zobaczymy, czy to będzie pasować. Czy łeb tu przejdzie? Przechodzi, ale... O! No i to się tutaj ładnie dociśnie. W ten sposób. No i pięknie. Wszystko pasuje. No i całkiem nieźle to wygląda. Jeszcze jak troszeczkę to się pobrudzi, to myślę, że może być później nie do odróżnienia. Chociaż zawsze troszeczkę widać, że było coś robione, niż jest faktycznie odlew. Halo, panie! Dobry? Co trzeba? To ma być zrobione na wczoraj. Dobra. Dobra, to chwila, moment i zaraz jestem, nie? Tak? Jako że robota ma być zrobiona na wczoraj, muszę skonstruować wehikuł czasu. Zobaczymy się później. I dzisiaj wam pokażę mój wehikuł czasu, który cofa się w czasie. No więc nakręcę sobie go, przytrzymam, no i kręcę. Kurde, w którą to było stronę? W tą. Dobra, wkręcę. Jak można usłyszeć, cofnięcie w czasie się udało nawet o kilkanaście lat. Teraz próbuję wrócić do aktualnych czasów po to, żeby pospawać ten Carter.
Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Świeżak, chcesz się nauczyć spawać? No? Wiesz co to jest? Nie, co Masz. to? Tym się spawa. Zaraz będziesz spawać. Chcesz się nauczyć? No? Aluminium? A wiesz, że od tego można umrzeć? Od plastiku na przykład? Też. Od wszystkiego. A szczególnie od tego. A co się stanie, jak tutaj nacisnę? Wybuchniemy.